Witam Państwa serdecznie na kanale Szczytna Idea. Dziś porozmawiamy z Maciejem Białką, prezesem Fundacji Dobro się niesie, która to pomaga osobom w kryzysie bezdomności. Serdecznie zapraszam. Nazywam się Maciej Białka, prowadzę Fundację Dobro się niesie w Poznaniu, która zajmuje się pracą z osobami w kryzysie bezdomności i osobami uzależnionymi. Fundację Dobro się niesie założyłem w 2021 roku, w listopadzie, ale z osobami w kryzysie bezdomności i osobami uzależnionymi pracuję już od 6 lat. Właśnie też rozpoczynałem tą pracę z osobami bezdomnymi, ale w Fundacji Pro Publico 6 lat temu. Pierwszym takim moim projektem było jedno okienko dla najuboższych, czyli w jednym miejscu osoby bezdomne, osoby ubogie mogły się dowiedzieć, gdzie co mogą załatwić, czyli gdzie otrzymają jedzenie, gdzie są jadłodajnie w Wielkopolskim, gdzie mogą otrzymać odzież za darmo, gdzie mogą się umyć, gdzie mogą przenocować, gdzie są schroniska. Natomiast podczas tych konsultacji wychodziło coś, na co nie byłem przygotowany. Otóż jakby te informacje, które ja chciałem udzielić, oni doskonale wiedzieli. Oni doskonale wiedzieli, co gdzie załatwić, natomiast nie wiedzieli, jak postąpić z uzależnieniem. To znaczy, jak już ktoś się decydował na terapię, mówi to, jak to załatwić, gdzie zarejestrować, co zrobić, a kiedy już się decydował, to okazało się, że no, co dalej po terapii? Co dalej po terapii było takie pytanie, bo ktoś był na przykład, ostatnie stałe zameldowanie miał w Gdańsku, Warszawie, gdziekolwiek, nie w Poznaniu. No i taka osoba jest objęta rejonizacją, czyli za osobę w kryzysie bezdomności, za jego pobyt w schronisku płaci gmina ostatniego stałego zameldowania. No i w ten czas ta osoba po terapii nie może być w schronisku w Poznaniu, więc trzeba było wymyśleć czy stworzyć takie miejsce, gdzie osoby bezdomne będą po terapii mogły kontynuować dalszy proces wychodzenia z kryzysu bezdomności. Mówię o osobach, które nie mogły być w schronisku w Poznaniu właśnie ze względu na rejonizację. No i tak powstał pierwszy Dom Świętego Łazarza. Dzisiaj jest to jakby główne zadanie Fundacji Dobro się niesie. W jaki sposób fundacja pomaga bezdomnym? Okej, no to zacznę właśnie od Domu Świętego Łazarza. Zacznę może zacznę od kryteriów przyjęcia do domów. Aby otrzymać zakwaterowanie w Domu Świętego Łazarza, osoba bezdomna, jeżeli jest uzależniona, no to najpierw powinna ukończyć terapię leczenia uzależnień na oddziale zamkniętym, czyli 6 do 10 tygodni, i po ukończeniu takiej terapii dopiero może być zakwaterowana w domu. I w tym momencie zaczyna się taka bardziej konkretna pomoc, chociaż jeżeli są jakieś potrzeby, żeby przygotować tą osobę na terapię, czyli zapewnić jej odzież na zmianę, bo to jednak 8 tygodni minimum, a mniej więcej to trwa, czy szczoteczkę do zębów, czy zeszyt do ćwiczeń na terapii, no to takie rzeczy musimy też zakupić dla tej osoby. No i kiedy już jest tak przygotowana właśnie, kiedy jest trzeźwa, bo na oddział leczenia uzależnień tylko przyjmują osoby trzeźwe, no to wtedy jest skierowana na ten oddział. Umawiamy tą terapię, no i w ten dzień, kiedy jest umówiona ta terapia, zawozimy tą osobę i jest przyjęta. Kiedy ukończy tą terapię, no to przyjmujemy ją do naszego domu. Jest 7 dni na znalezienie pracy i oczywiście w tym pomagamy. Szukamy w internecie jakichś ofert pracy, pytamy też pracodawców, z którymi współpracujemy, albo mieszkańcy czy podopieczni, którzy już są w naszych domach, informują nas, czy w tych zakładach, gdzie oni pracują, są jakieś miejsca. No i w ten czas raczej nie ma jakiegoś dużego problemu z tym, żeby osoba dostała w ciągu 7 dni pracę. Najważniejsze jest to, żeby ta praca była na umowę o pracę.
Nie oszukujmy się, nasi podopieczni jednak mają ogromne długi, a jednym z celów domów Świętego Łazarza jest po prostu spłacanie tych długów, żeby wyjść z tego kryzysu. Czasami zdarza się, że podopieczny ma takie długi, których do końca życia nie spłaci, bo tak się też zdarza, ale my też nie mamy górnej granicy, jak długo można mieszkać w naszych domach. To jest bardzo ważne, bo to daje też poczucie bezpieczeństwa, że może tak długo mieszkać, jak zachowuje trzeźwość, jak wypełnia regulamin. Przez pierwszy rok pobytu podopiecznego też musi taka osoba kontynuować terapię dochodzoną, pogłębioną, 1-2 razy w miesiącu, w zależności jak wyznaczy terapeuta. Chyba że terapeuta skróci ten czas i nie musi to trwać rok, ale w regulaminie mamy wpisany rok. No i czyli chodzi do pracy, kontynuuje terapię. Przez pierwszy miesiąc pokrywamy wszelkie koszty jego utrzymania, no bo dopiero zaczyna pracę, więc jeszcze tych pieniędzy nie ma. Do pierwszej wypłaty musimy pokryć całkowite jego utrzymanie, czyli żywność. Kupujemy ten bilet miesięczny na komunikację miejską. Czasami nawet doładowujemy telefon, żeby mógł dzwonić, pytać, szukać tej pracy. Musimy też mu zapewnić nawet tytoń, dlatego że nie leczymy 2 uzależnień naraz. Ale jeżeli leczymy alkoholizm, ale jeżeli tej terapii się podejmujemy teraz, na tym się skupiamy głównie, no to nie leczymy nikotynizmu. Więc jakby to są jakieś takie główne rzeczy, które musimy pokryć. No i oczywiście ten czynsz za dom i media. Nasi mieszkańcy biorą udział w kosztach utrzymania domu w kwocie 750 zł, ale od pierwszej wypłaty właśnie. Dlatego do pierwszej wypłaty jakby wszystkie koszty związane z pobytem w naszych domach muszą być pokryte i to właśnie czynimy. Myślę, że nasi podopieczni też mają ten czas jakby po pracy na to, żeby się zrelaksować, poznać. Nie mamy jakoś specjalnie dużo spotkań wspólnych. Właściwie jedno spotkanie jest obowiązkowe, spotkanie społeczności raz w tygodniu, gdzie omawiamy bieżące sprawy funkcjonowania domu, to w jaki sposób są wypełniane dyżury, bo każdy ma dyżur przypisany na tydzień, sprzątania części wspólnych, kiedy omawiamy, jakie są relacje między mieszkańcami w danym domu i też są rozmowy indywidualne. To jest też bardzo ważne, że z pracownikiem fundacji to się odbywa. No i w ten sposób też poznajemy bieżące problemy naszych mieszkańców, które pomagamy na bieżąco rozwiązywać. Inne propozycje, inne spotkania to są propozycje, to znaczy nie jest to obowiązkowe, są to spotkania z ciekawymi ludźmi, inspirujące, motywujące do pracy nad sobą, do wzrostu i duchowego, i jednocześnie motywujące do wzmacniania postawy abstynenckiej. Są to spotkania też duchowe, modlitwa wspólna, wspólny różaniec czy krąg biblijny, czy wspólne spędzanie czasu podczas integracji, wspólny grill, czy wspólne robienie obiadu. No to są takie właśnie spotkania, gdzie one nie są obowiązkowe, ale większość, myślę, tych mieszkańców naszych podopiecznych w tym uczestniczy. Proszę opowiedzieć nam o pracy na ulicy. Street working to jest też jeden z elementów, który chcemy rozwijać. Jeszcze dzisiaj to jest na etapie takim, że nie jest to regularne, ze względu na to, że fundację prowadzimy myślę w 1,5 etatu, czyli Iza, którą zatrudniam, ma pół etatu, ja mam cały etat, a jednak na dzień dzisiejszy mamy prawie 30 podopiecznych i 4. dom, który za chwilę otworzymy i wtedy będą już 43 miejsca. No to nie sposób z każdym nawet w ciągu tygodnia porozmawiać chociaż przez chwilę, ale jeszcze zająć się jego sprawami i tak dalej, więc rzeczywiście tutaj brakuje tego personelu, my zdajemy sobie jakby z tego sprawę, natomiast no, aktualnie nie stać jeszcze fundacji na to, żeby kogoś zatrudnić, chociaż mam nadzieję, że do tego niebawem dojdzie. Natomiast
Ten street working chcielibyśmy rozwijać, bo to jest bardzo ważny element. Widzimy tego już owoce. Przybyły osoby, które z tego street workingu przez spotkania z nami gdzieś zaczęły się zastanawiać nad tym, czy rzeczywiście skorzystać z tej pomocy. Była chyba jedna czy dwie osoby, które dzięki temu poszły też na terapię. To bardzo ważne, by pokazywać tym ludziom, którzy są w miejscach niemieszkalnych, pustostanach, wiatach śmietnikowych, którzy tam po prostu, no, chciałby się powiedzieć, żyją, ale tak naprawdę wegetują, że są osoby, które chcą pomóc, mogą pomóc, są sposoby na to, ale muszą się zgodzić, nie? Zgodzić się, bo ta pomoc musi zawsze odbywać się na zasadach osoby pomagającej, a nie osoby, która otrzymuje tą pomoc. Często te prośby czy zgody tych osób opiewają w różne warunki, nie? Okej, ja się zgodzę na terapię czy na coś, ale ja chcę najpierw to i to. No tak nie może być, bo doskonale wiemy, że osoby często to są osoby uzależnione, że jeżeli dostaną to, co chcą, no to już nie dotrzymają słowa i nie skorzystają z naszej pomocy. Nam też nie zależy, żeby ktoś szedł pod przymusem. On musi chcieć zmienić swoje życie. Dlatego to ważne, żeby pokazywać, że jesteśmy, że możemy, że chcemy wesprzeć, że mamy na to sposoby i możliwości, ale no ta osoba musi się na to zgodzić. Ilu osobom fundacja już pomogła? Ja powiem, bo robiłem statystyki na koniec 2023 roku i w ciągu 2 lat działalności mojej fundacji, bo mogę w ten sposób powiedzieć, bo te statystyki tego dotyczą, czyli w ciągu 2 lat z pomocy fundacji skorzystało 55 osób, z tego 17 osób zapiło, a 12 się usamodzielniło. Więc usamodzielnić osobę, co znaczy usamodzielnić? To, że ona wychodzi z domu świętego Łazarza z deklaracją usamodzielnienia, czyli wynajmu na własny rachunek jakiegoś pokoju czy mieszkania. Wiemy, że już ma pracę, wiemy, że ma umowę o pracę, że spłaca swoje długi i on w tym momencie podejmuje decyzję o wyprowadzce. Czasami było tak, że zawoziliśmy kogoś do tego mieszkania, gdzie on sobie to wynajął, przewoziliśmy te rzeczy i wiemy, że po prostu on chce kontynuować jakby już na własny rachunek to swoje życie. Oczywiście takie osoby też wspomagamy, jeżeli będą chciały tego, jeżeli potrzebują takiej pomocy, na przykład wspomagamy żywnością, którą otrzymujemy w ramach spiżarni Caritas, w której uczestniczymy. Jest to żywność krótkoterminowa, którą otrzymujemy z Biedronek, więc jeżeli tego chcą, jeżeli tego potrzebują, to ich wspomagamy. Najczęściej jest tak, że jakiś czas utrzymujemy kontakt, później ten kontakt zanika. Jakby my nie mamy czasu zabiegać o to, dlatego jak już wspomniałem, mamy braki kadrowe związane niestety z finansowaniem, ale nasi podopieczni, jakby ci, którzy właśnie się usamodzielnili, też nie specjalnie chyba zabiegają o ten kontakt. Wydaje mi się, że dlatego, że stoją właśnie na własnych nogach, że nie czują już tej takiej, powiedzmy, kontroli, troski i im jest dobrze. Jak ktoś się odezwie, to zazwyczaj odzywa się po to, żeby znowu mu pomóc, bo poległ. Jeżeli nie odzywa się, dla nas to jest dobra karta, że ktoś właśnie sobie poradził i że jest wszystko w porządku. Jakie są największe sukcesy fundacji? Powiem Ci o 2 historiach. Pierwsza jest taka, że po 20 latach syn odnalazł ojca. Po 20 latach. Kiedy ojciec wyprowadził się, kiedy chłopak miał tam 5-6 lat, wyprowadził się z domu, trafił po tych 20 latach, już mówię w skrócie, trafił na naszą fundację, zaczął pracować legalnie, więc komornik się zgłosił, zaczął spłacać alimenty, więc syn otrzymał informację od komornika, że spłacane są alimenty i tam była nazwa firmy, w której ojciec pracował i on po prostu przyjechał do Poznania 300 km, żeby zobaczyć się z ojcem po 20 latach. I to jest mega historia, bardzo fajny happy end. No i druga taka historia, chyba jeden z moich pierwszych podopiecznych,
Nie dość, że osoba, która siedziała latami, można powiedzieć, na ławce w Parku Cyryla w Poznaniu, w dodatku niepełnosprawna, w dodatku stracił widzenie na jedno oko. I kiedyś mu powiedziałem, ja przychodziłem na tą ławkę, siadałem obok niego i on czasami był pijany, czasami nie był i mówię do niego, słuchaj, jakby cię kiedyś Straż Miejska czy Policja zwinęła, no to po prostu zadzwoń do mnie z tej Izby Wytrzeźwień, ja cię odbiorę i zawiozę na detoks, na terapię. No i mu się to przypomniało na Izbie Wytrzeźwień, a ja mu dałem swój numer telefonu, wsadziłem mu tutaj w kieszonkę i on tą kartkę miał i po prostu do mnie zadzwonił, choć nie wierzył, że przyjadę. Ja byłem po 15 minutach już pod Izbą. I dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem z niego mega dumny, bo w skrócie mówiąc już dziś czekamy na jego ślub, będzie ślubował, zakłada rodzinę mimo niepełnosprawności, więc bardzo, bardzo fajny też happy end, więc to jest naprawdę świetna historia, fajny sukces, ale tak naprawdę sukcesami fundacji są sukcesy naszych podopiecznych. To, że utrzymują trzeźwość na co dzień, to że pracują, to, że spłacają swoje długi, to jest niesamowita walka każdego dnia o samego siebie. To jest właśnie sukces, który my w fundacji, z którego my w fundacji jako pracownicy bardzo się cieszymy i chcemy to wspierać każdego dnia. A więc tych sukcesów, takich większych, mniejszych jest bardzo dużo. Opowiedziałem Ci te dwie historie, bo one są fenomenalne, takie nie na co dzień powiedzmy, ale te sukcesy są codziennie, że nasi podopieczni nie zapijają, bo przecież my znamy ich historię, wiemy w jakim stanie byli, a w jakim są teraz, więc to jest ogromna walka, ogromna praca nad sobą. To jest sukces. Jakie są największe porażki fundacji? Wiesz co, największą porażką jest to, że kiedy jedziesz do pustostanu albo widzisz osobę bezdomną na ulicy i podchodzisz i się witasz, zaczynasz rozmowę, to on się uśmiecha i mówi, że nie potrzebuje pomocy. To jest tragedia. To jest dla mnie tragedia, bo wiem, że ten człowiek jeszcze chwila, a może go nie być. No ja już byłem na pogrzebach moich podopiecznych i wtedy wiesz, przychodzi pytanie takie, czy zrobiłem wszystko, co mogłem w ostatniej naszej rozmowie, nie? Czy czegoś nie zaniedbałem, bo nie wiem, bo znaleźli go zachlanego, bo spał w kartonie i też była taka historia, że ktoś go w kartonie podpalił, zachlanego właśnie gdzieś tam upitego. To są tragedie, albo no właśnie ci ludzie często nie zdają sobie sprawy, ci, którzy są wiele, wiele lat już na ulicy, w jakiej sytuacji się znajdują, nie? Albo po prostu już nie mają nadziei, już wiele lat nie mają nadziei. I my powinniśmy zrobić wszystko, żeby tą nadzieję wskrzesić, ale czasami jest to tak trudne, bo to są ludzie poranieni, bardzo poranieni. Jest to brak miłości, brak akceptacji, traumy w ich życiu, tragedie, które się wydarzyły, które doprowadziły do tej sytuacji, dlaczego są na ulicy, dlaczego śpią w śmietniku, często uzależnieni od narkotyków. Grube historie za tym się kryją, nie? I to jest dla mnie tragedia, kiedy właśnie ja widzę, że on potrzebuje pomocy, a on tej pomocy nie chce, nie? Odmawia. Jaką wartość znajdujesz w pomaganiu? Niby łatwe pytanie, ale trudne. Wartość w pomaganiu. Myślę, wiesz co, no mam radość z tego. Mam radość, że pomagam, bo widzę, że to ma sens, że przynosi efekty, że to nie jest taka, wiesz, że założyłem fundację i po prostu pomagam, bo potrzebuję pracy, nie? Bo ja się z tego utrzymuję, to jest moja praca. No nie, no to jest coś więcej, to jest misja, to jest powołanie. Ja bym nawet powiedział, że niedawno odkryłem ten motyw, że w 2008 roku się nawróciłem w kościele katolickim i moja pierwsza świadoma spowiedź z całego życia miała miejsce w schronisku dla osób bezdomnych w Inowrocławiu. Ja to niedawno odkryłem, po prostu ja o tym zapomniałem i niedawno odkryłem, że pierwsza świadoma spowiedź w wieku chyba 23 lat miała miejsce właśnie w schronisku dla osób bezdomnych. I
To jest niesamowite i myślę, że to potwierdza, że mógłbym powiedzieć, że to jest jakby powołanie moje, nie? Ja czuję się tu jak ryba w wodzie, pomagając tym osobom. Oczywiście są osoby, od których nieustannie muszę się uczyć, nie? To są pracownicy socjalni, to są kierownicy schronisk, z którymi staram się współpracować. Są ludzie, którzy o wiele dłużej pracują z bezdomnymi ode mnie, ale chcę czerpać z ich świadectwa, z ich wiedzy, z ich doświadczenia, więc na pewno dużo mi brakuje, ale ja się cieszę tymi sukcesami, które już są, wiesz, 6 lat temu zakładaliśmy pierwszy dom, a dzisiaj otwieramy czwarty. Ja nie, jeszcze jakby ktoś mi pół roku temu powiedział, że będzie czwarty dom, to bym nie uwierzył, nie? Zwłaszcza, że to jest cud. Poza kamerą o tym rozmawialiśmy, że to jest cud, że mogę przez 2 lata utrzymywać już nie 3, a 4 domy, tylko z darowizn. To jest cud. To jest cud, że cała działalność fundacji utrzymywana jest z darowizn i wpłat mieszkańców, którzy partycypują w kosztach utrzymania domu. No bo jakby te ceny, koszty rosną, a my nie mamy długów, nie? Oczywiście nie mamy coś nadto i ciągle tego zaufania się uczymy i do wielu dobrych serc, które gdzieś tam nas wspomagają i do Pana Boga pewnie też się uczymy tego zaufania, ale nie mamy żadnych długów i cieszy mnie to, że możemy właśnie z wieloma sercami takimi dobrymi, mówiąc serca dobre, mam na myśli darczyńców, że oni nas wspomagają, że są, że chcą być, że chcą tworzyć te miejsca i że to działa, nie? Że to działa, że wystarczy zmotywować, dać. To jest inwestycja w człowieka. My tak naprawdę w fundacji inwestujemy w człowieka, dajemy mu bardzo dobre, jak najlepsze, staramy się jak najlepsze warunki stworzyć w naszych domach, dać określone warunki przez regulamin, co on musi zrobić, jak musi się uczyć dobrych nawyków, bo to jest czasami praca od podstaw. Trzeba kogoś uczyć tego, że musi się codziennie myć, codziennie brać prysznic. Ostatnio nawet uczyłem podopiecznego, jak składać ubrania do szafy, żeby było w kostkę złożone, ładnie, żeby to wszystko wyglądało. Ale to wiesz, to wszystko po to, żeby jak on wyjdzie z domu, to żeby był trzeźwy, bo na terapii mówi się, że trzeźwość zaczyna się od tego, co jest dookoła. Jeżeli ktoś ma bałagan w pokoju, to budzi się rano, wstaje, widzi bałagan, mówi, a nie chce mi się posprzątać, a to zadzwonię, żeby wziąć może wolne dzisiaj w pracy, a to mi się nie chce wstać, to już jest krótka piłka do tego, żeby zapić. Więc trzeźwość zaczyna się od porządku w pokoju, jestem tego pewny. Dlatego ta praca od podstaw, żeby uczyć się tych podstawowych rzeczy tutaj w domach Świętego Łazarza, żeby ta trzeźwość właśnie była taka autentyczna, prawdziwa. Jak często wchodzą panie do naszych domów w jakieś odwiedziny, czy znajomi, czy przyjaciele naszych, czy fundacji, czy naszych podopiecznych, to dziwią się, że tu tak czysto, bo niemożliwe, że tu sami panowie mieszkają, ale tak jest, bo no, uczymy się tej pracy właśnie od podstaw, nie? Jak można się do Was zgłosić? Jak pomóc osobie bezdomnej? No najlepiej zadzwonić. Nasz numer jest dostępny na naszej stronie internetowej dobrosieniesie.pl. Zadzwonić, jak spotykasz osobę bezdomną na ulicy, zapytać się, co możesz teraz zrobić, nie? Albo nawet widzisz z daleka osobę bezdomną i chcesz podejść, ale nie wiesz, jak zagadać, możesz zadzwonić, zapytać. W ogóle najlepszą pomocą jest ulotka, czyli danie ulotki organizacji, która pracuje z osobami w kryzysie bezdomności. Ja zawsze mówię o tym, żeby nie dawać ani pieniędzy, ani jedzenia. Pieniędzy nie dawać, no bo wiadomo, że wtedy wspomagamy najczęściej rozwój uzależnienia, czy przez właśnie z tych pieniędzy kupowane jest czy alkohol, czy narkotyki, a jedzenia nie, dlatego że osoby bezdomne jedzenie zakupione często wymieniają z innymi bezdomnymi właśnie na alkohol czy narkotyki.
I dlatego najlepszą pomocą jest danie tej ulotki, wysłanie w miejsce, gdzie osoby do tego jakby powołane czy pracujące zawodowo pomogą kompleksowo, bo to jest najlepsza pomoc. Zresztą też czasami ktoś mówi, ale no przecież co, głodnego nie nakarmię. Akurat w Poznaniu są 4 jadłodajnie i tam jedzenia nie brakuje, jeszcze ktoś dostanie na wynos. Jest przecież w sobotę, w niedzielę, czy zupa na Głównym, czy zupa wolności, też rozdają jedzenie. Naprawdę jedzenia nie brakuje. Jedzenia w Poznaniu nie brakuje, wszyscy się najedzą i nie trzeba im kupować tego jedzenia, bo przyczyniamy się po prostu do rozwoju tego alkoholizmu czy narkomanii. I myślę, że właśnie tą najlepszą pomocą zacząć od telefonu, jeżeli nie masz ulotki, zapytać się, gdzie możesz kogoś wysłać, czy znaleźć, wiadomo, wszyscy prawie mamy komórki, wpisać w internet pomoc dla osób bezdomnych. W najlepszym razie można do MOPR-u wysłać, nie? Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, to zajmuje się osobami bezdomnymi, jest specjalny dział dla osób bezdomnych, można tam wysłać, znaleźć numer telefonu, zadzwonić, podać adres, więc to jest najlepsza pomoc. Jak można pomóc fundacji? Jak można pomóc fundacji i naszym podopiecznym? Pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi na myśl, no to są wpłaty finansowe, abyśmy mogli utrzymać domy, abyśmy mogli zatrudnić kogoś, abyśmy mogli zainwestować może w końcu w naszego terapeutę i mieć chociaż na jakiś część etatu. To by była, myślę, super pomoc, ale też ogromną pomocą jest wolontariat, który bardzo chcemy promować. Też na naszej stronie internetowej jest specjalna taka zakładka wolontariat. Są tam propozycje, jakie gdzieś tam mamy, które chcielibyśmy wprowadzić, takie nasze pomysły. I można się do nas zgłosić, zobaczyć, jakie są propozycje, gdzie by kto się odnalazł, z czego moglibyśmy skorzystać. Jeżeli ktoś ma swój pomysł, no to bardzo proszę, możemy rozmawiać, jasne. Przede wszystkim obecność w ogóle w tym domu. Jeżeli ktoś ma czas po prostu przyjść na herbatę, na kawę, pobyć z tymi ludźmi, po prostu tak porozmawiać, czy obejrzeć nawet film w telewizji. Nasi podopieczni w większości nie mają rodzin. To znaczy mają, ale w większości nie mają powrotu do tych rodzin. Jeden z naszych podopiecznych pojechał na Święta Bożego Narodzenia, chciał złożyć życzenia córce. Ta córka trzasnęła przed nim tymi drzwiami i on zapił. To jest tragedia i on wie, że już nie ma powrotu do domu rodzinnego, nie? I on jest sam i taka obecność innych ludzi naprawdę przynosi radość. Jeżeli ktoś by chciał przyjechać, po prostu wypić herbatę, to już jest dużo. Chciałbyś może coś jeszcze powiedzieć widzom? Żeby mam taką prośbę, taki apel nawet, żeby nie wyrzucać osób bezdomnych z klatek. Ja wiem, że często zostawiają tam brud, że zostawiają jakby po sobie nieczystości, czasami smród, ale szczególnie zimę, żeby ich nie wyrzucać. Bo to może być ostatnia ich noc. Jak ktoś w zimę trafi na tą ulicę, nie może być w ogrzewalni, bo na przykład ma za dużo wypite albo nie ma miejsc, bo też ogrzewalnia ma określoną ilość miejsc, to nie wyrzucajcie Państwo tych bezdomnych z klatek schodowych. Niech się tam prześpią. Dziękuję za rozmowę. Dzięki. Jeśli zechcieliby Państwo pomóc Fundacji Dobro się niesie, to w opisie filmu znajduje się potrzebny do tego link. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.